Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dzień wielkiej wyprzedaży. Dlaczego tak jest? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, jutro o godzinie 19 nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam i zaczynamy. Ale na wstępie tego materiału oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które będą za chwilę pokazywane, pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z Bloomberga. Dzień wielkiej wyprzedaży. Dlaczego tak jest? Zaczynamy niezwykle ciekawy tydzień, kończymy miesiąc, kończymy kwartał. Rynek dostał w ostatnim czasie niezwykle ważne informacje do przetrawienia i konsekwencją tego są wielkie zmiany na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Zaczniemy na samym początku od tego, co się dzieje na polskich aktywach, ale przede wszystkim chciałbym się skoncentrować na wyprzedaży polskich obligacji, które ruszyły dzisiaj naprawdę wyraźnie w dół na cenach i bardzo wyraźnie w górę na rentowności, czyli widzimy, jak bardzo mocno spada ETF na całą polską krzywą dochodowości. Ma to szczególnie duże znaczenie z powodu tego, że wracamy nawet pod średnią długoterminową, czyli to, co się dzieje na polskich obligacjach, ma naprawdę znaczenie i warto się temu przyglądać. Kiedy zobaczymy na zachowanie rentowności polskich obligacji 10-letnich, to tutaj pokonujemy oczywiście ten poziom 6,40, gdzie mieliśmy średnioterminową i oczywiście dynamika tendencji wzrostowej sygnalizuje nam, że dołączamy do tego wielkiego impulsu obligacji, które obserwujemy na całym świecie, wielkiej wyprzedaży, dyskontowania dalszych podwyżek stóp procentowych, co teraz właśnie na naszych oczach ma miejsce. Na rynku walutowym na razie jest spokój, ponieważ na euro-dolarze niewiele się dzieje, a to głównie euro-dolar jest teraz przyczyną tego, że mamy osłabienie krajowej waluty na euro-złotym i na dolar-złotym. Na euro-złotym cały czas sygnalizuje obserwować, jaka jest relatywna rosnąca siła, ponieważ w fali, którą teraz obserwujemy, nawet nie dotarliśmy do maksimów sprzed paru tygodni, do tych maksimów, które były ustanowione pół roku temu. Zdecydowanie gorzej jest oczywiście na dolar-złotym, gdzie przechodzimy nawet górne ograniczenie 6-letniego kanału wzrostowego, czyli tutaj w tym wypadku mamy jak na dłoni ten efekt ruchu na euro-dolarze, który przekształca się w ruch bardzo wyraźnie wzrostowy na dolar-złotym i być może jeszcze w tym tygodniu sięgniemy psychologicznego poziomu 5 zł. Jeszcze raz przypominam, to główny powód, dlaczego tak jest, to jest zachowanie euro-dolara. I jeżeli kontynuacja tendencji spadkowej na euro-dolarze będzie miała miejsce, to prawdopodobnie pary ze złotym, zwłaszcza dolar-złoty, będzie kontynuował tendencję wzrostową. Oczywiście mamy wyprzedaż także na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 zbliża się do poziomów minimalnych obserwowanych parę tygodni temu. Jest duża szansa na to, że będziemy wkrótce testować także dolną krawędź kanału spadkowego, klina zniżkującego, czy też dolną linię trendu spadkowego, która przebiega punktowo w okolicach poziomu 1390 podczas dzisiejszej sesji. I zachowanie warszawskiej giełdy, dlaczego tak jest? To jest oczywiście pochodna zachowania indeksów giełdowych na całym świecie, które dyskontują wzrosty rentowności, wzrost rynkowych stóp procentowych, dyskontują recesję, spowolnienie gospodarcze w gospodarce całego świata. I oczywiście czynnik lokalny, jakim jest windfall tax, czyli specjalny podatek od nadmiarowych zysków, także tutaj sprawia, że spółki energetyczne, spółki związane z górnictwem zaczynają mocniej spadać. Być może dzisiaj będziemy świadkami naprawdę bardzo mocnego ruchu w dół, jeżeli początek sesji na Wall Street przyniesie kontynuację bardzo dynamicznej wyprzedaży, więc bardzo bądźmy czujni, ponieważ nastroje są takie, że jeżeli ten poziom dolnej linii trendu spadkowego nie wytrzyma, to atak na minima z 2020 roku, czyli poziom 1250, będzie w zasięgu ręki, nawet jeszcze w tym tygodniu. Ale dzień wielkiej wyprzedaży moim zdaniem powinien być dzisiaj opisany przez zachowanie funta brytyjskiego, ponieważ to, co tam się dzieje, sygnalizuje nam gigantyczną naprawdę falę ruchu, gigantyczną zmienność. Daytraderzy czują się teraz jak ryby w wodzie, widzą raj właśnie na parach związanych z funtem brytyjskim.
Przede wszystkim patrzymy na zachowanie euro do funta brytyjskiego, gdzie zaczęto atakować nawet okolice maksimów, które były w poprzednich latach ustanawiane, czyli to, co się dzieje na funcie brytyjskim, oczywiście ma wielkie znaczenie. Na kablu spadamy do poziomów najniższych od 1971 roku, zbliżamy się bardzo ściśle do parytetu, a impuls spadkowy, który się pojawił, był wygenerowany informacjami, że będą dalsze obniżki podatków w Wielkiej Brytanii, co teoretycznie może doprowadzić do wzrostu rentowności brytyjskich obligacji. Taka była interpretacja. Natomiast kiedy zobaczymy, jaka jest gigantyczna zmienność na kablu, czyli na głównej parze związanej z amerykańskim dolarem i funtem brytyjskim, to w takim wypadku obserwujemy, że od pandemii nie było i od Brexitu nie było tak dużej amplitudy wahań między maksimami a minimami podczas sesji. Naprawdę określenie ride dla day traderów jest tutaj uzasadnione. Natomiast w momencie, kiedy tylko kabel zaczął zbliżać się do parytetu, czyli do poziomu 1,00, od razu bardzo silnie wzrosły oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych. I to właśnie, że mamy teraz tak znaczące zwiększanie szansy na dalsze podwyżki stóp procentowych, nawet do poziomu 6% w letnie wakacje 2023 roku, powoduje, że zaczyna być funt brytyjski kupowany. No i zobaczymy, czy to zachowanie płynące z rynku pieniężnego przełoży się na zachowanie brytyjskiej waluty. Czy to powstrzyma wyprzedaż, wielką wyprzedaż funta brytyjskiego, którą obserwujemy od samego początku dzisiejszego dnia. Kiedy zobaczymy na wskaźnik Fear and Greed, czyli strach i chciwość, to widzimy, że strach co do funta brytyjskiego jest na poziomach najwyższych od 2016 roku. No i oczywiście rynek obligacji, opcji także nam zaczyna sygnalizować, co może się wydarzyć, ponieważ rynek wycenia już, że jest 15% prawdopodobieństwa uderzenia w parytet jeszcze w tym tygodniu, jest 35% szansy uderzenia w parytet na kablu w perspektywie następnego miesiąca i w perspektywie następnego roku jest aż 75% prawdopodobieństwa, że parytet zostanie osiągnięty, a w perspektywie do końca tego roku, czyli 3 miesięcy, jest to prawdopodobieństwo przekraczające 50%, więc no tak to teraz wygląda, tak rynek opcyjny sygnalizuje, co się może wydarzyć. No i w perspektywie miesiąca widzimy, że rynek naprawdę nastawia się, że ten parytet może być sięgnięty i być może będziemy wkrótce testować ten poziom. Być może będzie to równolegle połączone z atakiem pary na parytet pary euro do funta brytyjskiego, od którego to wykres zacząłem analizę funta brytyjskiego. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Zmienność generalnie ta implikowana na rynku funta brytyjskiego jest najwyższa od 2020 roku, bez względu na to, czy patrzymy na najbliższy termin, ten jednomiesięczny, czy też termin do końca tego roku, czyli 3 miesiące. Generalna przewaga jest zdecydowanie kupowania opcji put, czyli na spadek, na osłabienie funta brytyjskiego na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Widać to na następnym wykresie. Od 2016 roku nie było takiej presji. Widzimy także, jak bardzo w ostatnich godzinach zwiększa się spread między obligacjami brytyjskimi a amerykańskimi. I to może być ten powód, dlaczego fala wielkiej wyprzedaży funta brytyjskiego zostanie zatrzymana. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie tak się stanie, czy podwyżka potencjalna stóp procentowych aż do 6% sprawi, że będzie to czynnik, który doprowadzi do umocnienia funta brytyjskiego. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Inwersję krzywej dochodowości brytyjskich papierów także widać na następnym wykresie. No i oczywiście widzimy, że wyprzedawane są także obligacje korporacyjne w Wielkiej Brytanii. Także rentowność 6% jest obserwowana. To jest wielkie zagrożenie oczywiście dla Wielkiej Brytanii. Myślę, że generalny trend osłabienia funta brytyjskiego wynika z dyskontowania recesji, że w przyszłym roku recesja ma być w Wielkiej Brytanii, co jest oceniane przez wiele banków komercyjnych oraz Bank of England. Dzisiaj poznaliśmy także kilka ciekawych danych makroekonomicznych, ale najciekawsze były prognozy OECD dotyczące wzrostu PKB w przyszłym roku dla całego świata, dla niektórych tych najważniejszych krajów na całym świecie, jeszcze nie wszystkich. Widzimy to na wykresie dla całego świata. Podobna była prognoza dla inflacji CPI. Widzimy, gdzie inflacja ma w przyszłym roku być cały czas wielkim problemem. I dzisiaj poznaliśmy wskaźniki IFO. Te najbardziej bieżące dla września okazało się, że były słabsze od prognoz, w niektórych przypadkach nawet pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy i na wykresie widzimy bardzo, jakie jest przełożenie tych danych teraz na ukształtowanie się wykresu i to sygnalizuje naprawdę po pierwsze obawy o konflikt zbrojny, po drugie
kurs na spowolnienie gospodarcze i recesję, ale jeszcze raz przypominam, że występuje w ostatnim czasie rozbieżność między tymi wskaźnikami wyznaczonymi na podstawie ankiet, danymi miękkimi, jakim są wskaźniki IFO, PMI, ISM, a tymi twardymi danymi makroekonomicznymi, czyli tym, co naprawdę wychodzi z fabryk, jaką mamy sprzedaż detaliczną. Ta rozbieżność jest widoczna i efekt wpływu wojny jest widoczna na tych wykresach. Takiego odchylenia nie wiedziałem już od bardzo dawna, praktycznie tylko konflikty zbrojne, wielki globalny strach jest w stanie wygenerować takie rozbieżności. Obserwujemy wyprzedaż amerykańskich obligacji, cały czas ona trwa, zbliżamy się do poziomu 3,80. Na niemieckich bundach zbliżamy się nawet do rentowności 2,10, co ma duże znaczenie, ponieważ zmniejsza się cały czas spread między niemieckimi a amerykańskimi obligacjami. Jako że wczoraj mieliśmy wybory we Włoszech, to obserwujmy także bardzo uważnie spread między dziesiątkami niemieckimi a włoskimi. Jesteśmy na poziomie 238. Widać co prawda lekką presję przeciwko włoskich papierów, ale nie mamy jeszcze pokonania ostatnich maksimów. Nie mamy nawrotu do tendencji rozszerzania się widełek, czyli rentowności włoskich a niemieckich papierów. To jest dobra informacja. A jak rynek pieniężny dzisiaj na początku sesji amerykańskich wycenia? Na szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być na poziomie 4,74, czyli widzimy 5 punktów bazowych mniej więcej więcej. Rynek wycenia dzisiaj o poranku niż w piątek podczas sesji amerykańskiej, a dla strefy euro widzimy przesunięcie aż o 10 punktów bazowych. Grudzień jest wyceniany na 2,10, a sierpień jest wyceniany nawet na 3,18%, czyli dużo, bardzo wyraźnie to przesunięcie jest widoczne, zwłaszcza dla strefy euro. Pochodną prawdopodobnie jest to tych informacji, które płyną z rynku pieniężnego Wielkiej Brytanii. I teraz inne rynki. Euro-dolar oczywiście na razie jest bardzo stabilny, ale kontynuacja tendencji spadkowych jest widoczna. Ja będę w następnych materiałach bardzo często posiłkował się jednak wykresami tygodniowymi, a nie dziennymi, czy też intradayowymi, ponieważ wykresy tygodniowe teraz nam mówią zdecydowanie więcej. Zaczniemy rynek surowcowy od ropy naftowej. Cały czas jesteśmy poniżej poziomu $80. Na tym wykresie tygodniowym widzimy, że średnia dwusucesyjna to są okolice $75 i być może ten atak wkrótce będzie miał miejsce na ten poziom. Widzimy także, jak zachowuje się ropa naftowa, bardzo dynamicznie zaczyna spadać i najbliższe wsparcia są naprawdę oddalone, więc prawdopodobnie tendencja będzie utrzymana, zwłaszcza że te rentowności bardzo wyraźnie idą w górę. Realne stopy procentowe idą cały czas także, są dodatnie i cały czas się zwiększają. Jeszcze raz przypominam, realne, rzeczywiste stopy procentowe to są oczekiwania inflacyjne za rok minus bieżąca stopa rynkowa procentowa. To są prawdziwe oczekiwania, to są prawdziwe realne stopy procentowe i wygląda na to, że oczekiwania inflacyjne spadają, a rynkowe stopy procentowe idą w górę. Są też te rzeczywiste stopy procentowe, powodują teraz spadek ceny złota natomiast widzimy także wzrost zmienności i to być może jest ostrzeżenie przed jakimś mocniejszym tąpnięciem, który na cenie złota może wystąpić. Widzimy także spadki ceny miedzi, natomiast tutaj zmienność jest cały czas mniej więcej taka sama, niewiele się tutaj nowego dzieje. Rynek jest w miarę stabilny, nie sygnalizuje wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych. Widzimy spadki ceny srebra i ten rynek, który się cały czas broni, to jest zachowanie Bitcoina. Bitcoin na małej zmienności czeka na następny impuls. Nie chce potwierdzić impulsów spadkowych na giełdach papierów wartościowych. To jest moim zdaniem zaskoczenie. Same indeksy giełdowe dzisiaj mają za zadanie na Wall Street pokonać minima z czerwca. Jeżeli tak się stanie, otwiera się przestrzeń do spadków w okolice 3250-3300 punktów. Te poziomy były już zarysowane dzisiaj o poranku. Nasdaq będzie także prawdopodobnie reagował mocniej spadkami ze względu na rosnące rynkowe stopy procentowe i na następnym slajdzie chciałbym pokazać wyniki ankiety, gdzie inwestorów, uczestników rynku zapytano, co jest bardziej prawdopodobne, test poziomu 10 000 punktów czy 14 000 punktów i okazuje się, że aż 70% uczestników rynku spodziewa się raczej testu wsparcia szybciej niż testu oporów. Na następnym wykresie widzimy, jak zachowuje się implikowana zmienność dla giełd papierów wartościowych dla rynków Emerging Markets i Developed Markets. Wygląda na to, że zmienność na rynkach rozwiniętych staje się być w ostatnim czasie większa niż zmienność na rynkach Emerging Markets. Dlatego też pewnego rodzaju raj dla day traderów może być także na giełdach papierów wartościowych, takich jak DAX czy też Wall Street.
Jeżeli zobaczymy szeroki indeks giełdowy europejski, to jest on na wsparciu 400 punktów, które to wsparcie ma 20-letnią historię, jest bardzo ważne. Zobaczymy, czy ten poziom zostanie trwale pokonany, a indeks DAX, jeżeli dzisiaj zakończy sesję poniżej poziomów z czerwca i z marca, to naprawdę otwiera się perspektywa spadkowa także na niemieckiej giełdzie papierów wartościowych. Także dzień wielkiej wyprzedaży trwa, nie ma dzisiaj ważnych danych makroekonomicznych, więc zobaczymy, czy rzeczywiście Wall Street także będzie kontynuowała tą tendencję, która była obserwowana od decyzji Fedu. No i oczywiście patrzymy cały czas na to, jak kształtują się już świece miesięczne, na to rynek także przywiązuje dużą wagę. Zbliżanie się końca miesiąca, końca kwartału naprawdę faworyzuje scenariusze prospadkowe, więc bardzo trudno być teraz bykom, a im bliżej końca, tym wyprzedaż może być jeszcze większa. Jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy w następnych dniach i godzinach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, jutro we wtorek o godzinie 19 nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Pozdrawiam i życzę stopy zwrotu podczas dzisiejszego wieczoru.